Witam. Ryszard Borowiecki, 19 kwiecień 2024 rok, godzina 16, 1 minuta. Słońce znalazło się nareszcie w znaku byka. Tak właśnie wygląda nasz horoskop. Wspaniale. Już jest. Cóż można więcej powiedzieć po tym okresie siłowym, bardzo dynamicznym i jednocześnie, można by było powiedzieć, szalonym. Teraz stagnacja, nareszcie można odpocząć, nareszcie można zastanowić się, jak wygląda to nasze być albo nie być. Słońce jest znaku byka Jowisz Uran. Jowisz wiele, Uran, nadzieja w pewnym sensie, nowość i spojrzenie na perspektywy naszego życia zupełnie nowe idzie. Jest to nowe, funkcjonuje. To jest ten błysk, gdzie widzimy wszystko i możemy zbudować tą perspektywę naszego życia. W dodatku lada moment Wenus i Merkury też się znajdą w byku. Merkury przestanie retrogradować za parę dni. To też jest ważne, dlatego że daje nam Merkury w tej chwili tą możliwość z Wenus penetracji naszych myśli. Merkury ma za zadanie bycia planetą, która pokazuje nam, informuje nas o pewnych zaletach. Wenus daje nam tą radość z tego, że coś będziemy posiadać, ponieważ ona wejdzie do siebie, do swojego znaku. Czy ona będzie tam władcą, czy królową? I jednocześnie będzie pokazywać Słońcu, co jest do zrobienia, jak to wygląda, jak ważne są sytuacje. Z kolei Neptun, Mars i Saturn jeszcze w rybach. I dobrze, że w rybach, dlatego że Mars zmusza nas w tym momencie do refleksji i do zastanowienia się nad tym, co Saturn zamierza. Saturn też w rybach nie jest tak ekspansywny jak w innych znakach. Odkrywa przed nami te duchowe sprawy i te sprawy, nazwijmy, że pragnień, tego wszystkiego, co byśmy chcieli, a nie możemy dotknąć, bo jest za daleko. Pluton, jak zawsze jest wodnikiem, on jeszcze nie będzie retrogradował, jeszcze ma czas, ale Pluton przygotuje nam wiele interesujących rzeczy ze względu na to, że nastąpi kwadratura właśnie z bykiem i tutaj rozpoczną się nowe przedsięwzięcia, nowe wskazania, nowe trajektorie spojrzenia na to wszystko, co do tej pory mieliśmy tylko wyłącznie w myślach. Tylko mieliśmy tam gdzieś w tych naszych marzeniach głęboko zakorzenione, czy też ukryte, skryte. Planety tutaj w znaku ziemskim, znaka ziemski, Słońce, Jowisz, Uran, Księżyc. No i także ascendent, ale ascendentu nie bierzemy pod uwagę, bo jest to chwila wyłącznie. Ale za to światła i Jowisz i Uran to stałe znaki. Znaki, które ziemskie są właśnie twardymi, mocnymi zasadami. I w tych zasadach jest zarówno jak i Księżyc, taki Jowisz, jak i Słońce i Uran. W tej chwili będzie się
konstytuować to wszystko, co jest. Nie powiedziałem, do kiedy będzie ten czas. Ten czas będzie do 20 maja 2024 roku. Potem przejdziemy w następny znak już bliźniąt. Jesteśmy w tej historii bardzo ważni, dlatego że rozpoczyna się nowy spektakl. Nowy spektakl właśnie przez wejście Słońca do Byka i pokazanie tego wszystkiego, co jest najbardziej istotne, najbardziej materialne, to co nas najbardziej jednocześnie boli i potrzebujemy tego, ponieważ, no co tu ukrywać, ale każda praca wymaga poświęcenia i jakiegoś znoju po to, żeby wykreować ją. I też mam nadzieję, że tutaj Słońce pomoże za wszelką cenę wszystkim nam, którzy chcemy cokolwiek wzruszyć, cokolwiek wznieść, cokolwiek, żeby utrzymać, aby posiadać. Byk to posiadanie. Byk to przede wszystkim to, co jest tutaj zaznaczone, Ziemia i stałe znaki, gdzie w stałych znakach jest również Pluton, który stabilnie utrzymuje tą całą hierarchię, mimo że w powietrznych, ale daje to ogromną energię dyskusji, rozwagi i też szlachetności. Trzeba przyznać, że byki będą miały dosyć interesującą historię, interesujący czas. Najważniejszą rzeczą jest dla tego znaku być, istnieć i dać coś od siebie. Znak byka jest znakiem jednym z najbardziej spokojnych, najbardziej stabilnych, najbardziej budujących, jednocześnie bardzo ciężko pracujących. Wszystkie byki w tej chwili mają wielkie problemy i wielkie dylematy spowodowane właśnie tymi zakłóceniami. Ale to od Was zależy, jak poprowadzicie tą dalszą dyskusję, tą dalszą historię, która jest tak szalenie istotna, jak ona będzie z kolei funkcjonować w tym całym naszym galimatiasie planetarnym, który jednak jest stabilny, dlatego że jest jakaś zasada. To przede wszystkim przyjrzyjmy się apostołowi Szymonowi, bo Szymon jest waszym patronem i on wam pokazuje ścieżkę, jaką wyznaczył Chrystus, nadając imiona im i dając im w pewnym sensie kierunek ich życia i pracy, tak jak królewska wiedza, czyli astrologia, daje tą możliwość penetracji, do czego się nadajesz. Tak imię zmusza do pewnego zachowania. I jednocześnie też działa tutaj świat energii, z którymi byki utożsamiają się bardzo silnie, mimo to, że nie eksponują tego wszystkiego tak bardzo na zewnątrz, ale wewnętrznie są bardzo uduchowione i wyjątkowo traktują wszystko bardzo poważnie, co jest najważniejszą cechą tego i wszystkich znaków, bo przecież każdy z nas ma gdzieś tego byka ukrytego i korzysta z tych samych praw w zależności od momentu występowania danej sytuacji i w danym kosmogramie, gdzie on jest umieszczony, czyli dominifikacji. Ale oprócz tego jeszcze jest wiele innych zalet, które każdy z nas posiada i musi je pielęgnować, o których będę w dalszych historiach tutaj opowiadał i o zasadach, jak pokonać siebie,
i zrozumieć. To jest chyba najważniejsze. Do zobaczenia i z Bogiem. Pokonujcie tą drogę, drogie byki, i traktujcie siebie jako jeden z najwspanialszych znaków zodiaku. Z Bogiem. Do zobaczenia.